Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na szybko, a konkretnie kolejny materiał z cyklu Ziemie pod panowaniem danego państwa na przestrzeni wieków. Tym razem omówimy Serbię, a więc jedno z ważniejszych historycznie słowiańskich państw na Bałkanach. Przypominam, że w serii tej przyglądam się dokładnie historii danego kraju, tak aby stwierdzić, jak długo panowało ono na danym terytorium. Podzieliłem więc mapę na dziesiątki małych regionów, w których krzyżują się granice z rozmaitych okresów historycznych i dokonałem stosownych obliczeń. Oczywiście, cofając się setki lat wstecz, trudno mówić o państwach narodowych w obecnym rozumieniu. Dlatego też trzeba dokonać wyboru, które organizmy państwowe uznać, w tym przypadku za Serbię, a które nie. Jeżeli kogoś to interesuje, to może w tej chwili zatrzymać film, aby zapoznać się z przyjętymi przeze mnie kryteriami. Dziś Serbia jest stosunkowo niewielkim krajem graniczącym z Węgrami, Rumunią, Bułgarią, Macedonią, Czarnogórą, Bośnią i Chorwacją. Kolejnym sąsiadem jest de facto niepodległa Republika Kosowa, która jednak nie jest krajem powszechnie uznawanym na arenie międzynarodowej. Spójrzmy więc, jak obecne granice mają się do ponad tysiącletniej historii tego kraju. Na początek sam rdzeń serbskich ziem, a więc te, które były pod ich panowaniem co najmniej 700 lat. Widzimy tutaj więc zachodnią część obecnej Serbii. Jest to efekt granic z samych początków tego państwa w VIII wieku, kiedy to przesunięte było nieco bardziej na zachód. Część wschodnia była bowiem we wczesnym średniowieczu pod władaniem bądź to Bułgarii, bądź to Bizancjum. Kolejny okres co najmniej 5 stuleci dochodzi część Czarnogóry, a więc kraju, któremu kulturalnie i językowo bardzo blisko do Serbii. W średniowieczu istniały tutaj jednak odrębne organizmy państwowe, a więc np. księstwo Dukli i późniejsze królestwo Zety, jednak granica pomiędzy nimi a Serbią biegła dalej na południe niż obecna granica serbsko-czarnogórska. Widzimy także północną część Kosowa, która przez większą część historii także wchodziła w skład Serbii. Następny okres przynajmniej 400 lat. Terytorium rozciąga się na wschód, w okolice rzeki Morawy. Tereny te weszły w obręb Serbii po osłabnięciu Bułgarii w czasach średniowiecza. Dochodzi także dalsza część Kosowa, Czarnogóry i Bośni. Tutaj także widzimy granice z wieków średnich. Spójrzmy teraz na ziemię, będące pod panowaniem Serbii co najmniej 3 stulecia. Granica przesuwa się więc dalej na wschód i południe, obejmując m.in. całość Kosowa. Dochodzi także spora część wybrzeża Adriatyckiego. W średniowieczu istniały tam inne państwa, tak jak wymienione wcześniej Dukla i Zeta, czy też Zachumle i Trawunia. Często były one bądź to zależne od Serbii, bądź też bezpośrednio pod jej panowaniem. Następny okres co najmniej 200 lat. Dochodzi tu kolejna adriatycka kraina zwana Paganią, która także była czasowo w orbicie wpływów Serbii. Mamy także sporą część współczesnej Bośni. Kraina ta była w czasach średniowiecza areną rywalizacji pomiędzy Serbią, Chorwacją i Węgrami. W pewnym momencie istniały tutaj także niezależne organizmy państwowe, jak choćby Królestwo Bośni. Widzimy także obecną stolicę Serbii, a więc Belgrad. Jak się okazuje, był on przez większą część historii pod panowaniem Węgier i poza kilkoma epizodami w okresie średniowiecza miasto weszło w obręb Serbii dopiero w czasach nowożytnych. Terytorium na wschodzie przesuwa się do obecnej granicy z Bułgarią i Rumunią, na południu zaś dochodzi część północnej Macedonii i Albanii, efekt serbskiego panowania z czasów późnego średniowiecza. Kolejny okres co najmniej 1 stulecia i mamy tutaj współczesną granicę macedońsko-grecką. Tereny Macedonii były czasowo pod panowaniem Serbii w średniowieczu oraz w obecnych granicach po I i II wojnie bałkańskiej. Dochodzi także część Bułgarii i Bośni, efekt granic średniowiecznych, zwłaszcza z okresu despotatu. Spójrzmy na następny okres co najmniej 50 lat. Widzimy więc znaczące rozszerzenie się granic na południu do Albanii i Grecji. Jest to rezultat z czasów ekspansji Królestwa Serbii i późniejszego carstwa. Na wschodzie dochodzą bułgarskie tereny średniowiecznej Marchii Widyńskiej, będącej przedmiotem sporu pomiędzy Bułgarią, Serbią i Węgrami. Wreszcie mamy także Wojwodinę,
Ziemie te przez większą część omawianego okresu były bowiem pod panowaniem Węgier. Sytuację demograficzną zmienił dopiero podbój Serbii przez Turków osmańskich. Rzesze uchodźców ruszyły przez Dunaj na północ, osiedlając się na tych terenach, zaś królowie Węgier dali uchodzącym despotom serbskim nie tylko schronienie, ale także autonomię. Do upadku Węgier w XVI wieku Serbowie bronili z Wojwodiny jej pogranicza przed tureckimi zakusami. Jak się jednak okazuje, kraina ta weszła formalnie w skład Serbii dopiero po I wojnie światowej, często posiadając przy tym status autonomiczny. Okej, czas na ostatni już okres, a więc ziemię pod panowaniem Serbii co najmniej 10 lat. Postanowiłem zaliczyć tu ziemię Jugosławii po 1929 roku, kiedy to król Aleksander I zaprowadził dyktaturę. Jest to według mnie chyba jedyny okres, w którym można uznać, że Serbowie posiadali pozycję dominującą. Zarówno w czasach Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, jak i komunistycznej Jugosławii, różne bałkańskie narodowości tego kraju posiadały bowiem zbliżony do siebie status. Na południu zaś dochodzą spore połacie Grecji. Jest to efekt podbojów Stefana Urosza Duszana, a więc króla Serbii, który w czasach słabnięcia Bizancjum sam dokonał na drodze podboju stworzenia własnego imperium, koronując się przy tym na cara. Państwo to nie przetrwało jednak długo i rozpadło się po jego śmierci. Okej, to tyle na dziś. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne materiały już wkrótce.